O, patrzcie. On jest szalony normalnie. Be careful. Lecę z treningiem. Dzisiaj partnerem tego odcinka jest STS. Także wytypuję dla Was walki Polaków na UFC 267. Zaczynam trening. W międzyczasie będziemy sobie typować. Okej, Piotrek, kto wygra pierwszą walkę? Michał Oleksiejczuk, Szamil Gamzatow. Kurde, wiesz co? No Michał Oleksiejczuk 15-4. Ostatnia wygrana, 2 wcześniej przegrane, jeszcze 2 wcześniej wygrane. Czyli w ostatnich 5 walkach 3 wygrane, 2 przegrane. Szamil 14-0, Rosjanin. Kurczę, no myślę, że Szamil wygra. Bardzo sercem za Polakiem, ale raczej wygra Rosjanin. Co? Marcin Tybura, Aleksander Wolkow. Kurczę, Tybura 22-6, ostatnich 5 walk wygranych. Wolkow 33-9 i tak wygrywał w kratkę. Wygrywał. Daję na Tyburę. Całym sercem z Tyburą, także wygra Marcin Tybura. Dobra, Piotrek, a najważniejsza walka wieczoru? Mistrzowska. Jan Błachowicz. Tak, Jan Błachowicz i Teixeira. Moim zdaniem, patrzcie, Janek 28-8, 5 wygranych walk. Ostatnia obrona pasa udana z Adesają. Wielkim zawodnikiem, niepokonanym. A Janek mu nabił pierwszą przegraną. Wygrana pasa oczywiście. Teraz będzie druga obrona. Brazylijczyk, 5 ostatnich wygranych walk. Rekord 32,7. Też znakomicie idzie, ale nie walczył już ponad rok. Także moim zdaniem i sercem całym za Jankiem. Janek, niesamowita lewa strona, lewe uderzenie, lewe kopnięcie. Bardzo dobry parter, dobre zapasy. Teixeira, Brazylijczyk, moim zdaniem będzie szukał parteru, ale Janek jest na to przygotowany. Całym sercem za Błachowiczem. Pas zostaje w Polsce. Lecę dalej. Przygotowania do mojej kolejnej walki w marcu. Partnerem dzisiejszego odcinka był STS. Na dole znajdziecie link, gdzie na hasło Wojownik 30 dostaniecie 30 zł na pierwszy zakład. Także zapraszam serdecznie, dziękuję bardzo i zapraszam na odcinek. Siema. Jest 6 rano, o 5:30 pobudka. Teraz się już sobie jasno robi, jak wstawałem jeszcze było ciemno. Jedziemy zaraz na Fish Market. Czyli idziemy zobaczyć, co rybacy złowili w nocy. A później sami jedziemy na rybki. Znaczy płyniemy jest na razie tak pół na pół. Bo na razie pogoda jest bardzo słaba. No. Jak będzie deszcz, to ja nie chcę płynąć. No bo to jest zupełnie bez sensu, lepiej to przełożyć na jutro. Ale się okaże. Filip powie, że tu pogoda się tak szybko zmienia, że zaraz jeszcze może się robić fajna pogoda. Także zapraszam na odcinek. No, przyjechaliśmy już tutaj. Czekajcie, pokażę Wam. Wszystkie łodzie rybackie tutaj już przypłynęły z nocnych połowów. I zaraz Wam pokażę, jakie ładne rybki tu są. No, widzę, że już tak jesteśmy dość późno, bo już mało zostało. Jaki tuńczyk. Tuna, nie? No tuna? What's this? Dobra, to nie tuńczyk, pomyliłem się. To są tuńczyki. Znaczy to jest tuńczyk mały, a to jest coś innego. Nie. No. Tu się zaczynają.
Ah, this one? This one is tuna? This is tuna. Everything is tuna here, yeah? But this one is Ah, yeah, this one, yeah, of course. No. Hello. Patrzcie, ile tu jest tuńczyków. Tutaj też tuńczyki. Ale patrzcie, tu są dwa rekiny małe. Ale tego jest. Wielki tuńczyk. yellowfin. A, Asi mówisz, to najlepsza ryba tutaj. Ale nie tuńczyk. Patrzcie, jaka ta musiała być wielka. Wow, hello, hello. Ta praca pełną parą tu wszędzie idzie. Każdy chce sprzedać pewnie jak najwięcej z nocnych połowów. Ale będę śmierdział rybami. Bo tu wszędzie na ziemi jest krew. O, ale idzie. Praca takiego rybaka musi być przerąbana. Ta jest taka wielka też, czy była. O, i nawet płaszczki też mają. Tutaj właśnie przypłynęli chyba, bo się wykładają teraz. Teraz przyjechałem z Asji w ogóle, to jest chłopak z naszego hotelu. Znaczy on jest właścicielem, albo czy prowadzi, jego rodzice są właścicielami, jakoś tak. I mówi, że oni właśnie dzień w dzień płyną. Codziennie ta sama robota. O, tutaj jeszcze przygotowują ryby. No. A, to jest do Colombo, ja? Tak. Tutaj przywożą, tutaj przygotowują te ryby. O, muszę zobaczyć. No i później jadą do Colombo. No. Tutaj też można zobaczyć, jak przygotowują już od razu dla kupców, którzy przyjechali. Chcą mieć pokrojone rybki. No, tutaj zobaczcie. Chwila, w momencie rybka gotowa do sprzedaży. Znaczy do sprzedaży, do przygotowań, żeby ją zjeść. Powiem wam, że jeszcze nie byłem nigdy na takim targu. Takim aż dużym, rybnym. Szczególnie takim, że wiecie, że typowo do portu przypływają łódkami, wyładunek i od razu sprzedają. Fajnie, naprawdę bardzo fajnie, ale przydaje się. To jest taki smród od tych ryb, ale wiecie jak jest, normalna sprawa. I to było na tyle z targu rybnego. Chciałem wam pokazać w miarę, jak to wygląda. Sam zobaczyć, bo jeszcze wcześniej nie widziałem. Thank you. Wracamy.
Pojechałem właśnie za synem tutaj, bo Filip dalej śpi. Znaczy obudziłem go rano, ale poszedł dalej spać. No i cały czas się zastanawiamy, czy dzisiaj płynąć na te ryby, czy jutro, bo pogoda jest bardzo słaba, no. Znaczy już się przejaśnia tak naprawdę, ale to i tak dalej nie jest tak, jakbym chciał wypłynąć w morze. Wolałbym słońce, wiecie jak jest. Bo nigdy nie wiadomo, co tam się może wydarzyć. Jak nagle jakiś sztorm będzie, albo burza, albo... Dobra, no to w sumie jedno z drugim się wiąże, ale no nie byłoby za fajnie. Jak widzicie, cały czas jeszcze łodzie dopływają. Niektórzy dopiero wracają z połowów. No a tam handel już w pełni od w sumie 2 godzin. Asil, can you tell me how many hours they spend on the sea? The big boats in there, Yes. they're normally 1 month. 1 month? Yeah, 1 month. After 1 month they coming back here? Yeah, yeah. Oh, I think they go every day. No, Not this every- guys is 1 month. And Yeah. these boats, look at this one. Yeah, small one. They only 1 day. Only 1 day? Yeah. A, okej. No, to widzicie. Te co są większe łodzie, to już miesiąc czasu nawet spędzają na łodzie, na połowach. Dopiero wracają sprzedać swoje, płyną dalej. Malutkie łódki wypływają codziennie. Wróciliśmy już do hotelu. Pogadałem z Asim. Zapytałem go o cenę, jakie to są tych ryb. Ponieważ wiecie, no było ich bardzo dużo tam. Każdy chciał sprzedać. No to tak. Zacznijmy może od rekina. Rekin jest podobno bardzo tani. Za kilogram biorą tutaj około 200 rupees. 200 rupees to jest 4 zł. Za kilogram rekina. Za kilogram tuńczyka, takiego normalnego, które tam były po prostu wszędzie, te takie małe, biorą około 300 rupees. I to i tak pewnie jest wszystko zależne od tego, ile ktoś weźmie, bo jak ktoś przyjeżdża, wiecie, ciężarówką i bierze od razu bardzo dużo i wywozi do Colombo, no to na pewno ta cena jest jeszcze niższa. No ale wychodziło, jeżeli my byśmy chcieli kupić, to 300 rupees za kilogram, czyli 6 zł. Najdroższy był yellow tuna, czyli żółty tuńczyk, ten takie wielkie, jak wam pokazywałem. No to tam wychodzi już po 600 rupees, czyli około 12 zł za kilogram. No ale on to już ważył naprawdę bardzo dużo. Fajne doświadczenie. Nie byłem wcześniej w takim miejscu. Fajnie było to zobaczyć. Ale mogę sobie tylko wyobrazić, jak ciężką jest to pracą i co ci rybacy muszą przeżywać. Wyobraźcie sobie, na miesiąc wypływają na morze i ciężka robota, bardzo ciężka robota cały czas. Nie zazdroszczę, naprawdę. I podziwiam. Właśnie przyjechał chłopak, z którym miałem jechać na te ryby. No ale to co, nie będę jechał jak jest taka pogoda, no bo ja wiem co by się działo na morzu. I dodatkowo ja mam problemy, jak się coś dzieje na morzu i wymiotuję i nie chcę sobie tego dnia zepsuć. Ale w miarę się dogadaliśmy, no wiadomo, bardzo mu to pewnie nie pasowało, bo mówił, że on ma wszystko gotowe. Ale się dogadaliśmy, że po prostu jak pogoda się zmieni, jak później będzie trochę lepiej, to popłyniemy później. No, a z racji tego, że jest 7 rano, idę spać. Jeszcze na 2 godziny. Przyjechałem zobaczyć, ale mają obciążoną łódź. No i właśnie mieliśmy sytuację. Zatrzymała nas policja przez to, że nie mieliśmy tego. Gościu chciał mi od razu dać. Filip miał na brodzie, ja nie miałem i od razu policjant chciał mi dać 10 000 rupii kary, czyli 200 zł. Mieliśmy farta, naprawdę mega farta, że Filip z nim zagadał, że szybko założyłem i trochę olał temat, ale od razu powiedział, że 10 000 chce te rupii. Także widzicie, nie ma tu z tym lekko. Zatrzymaliśmy się jeszcze, żeby wam pokazać, jakie tu robią różne rzeczy z gliny. I to wszystko do gotowania praktycznie, do tutaj na wodę. Tam jeszcze te wszystkie do gotowania i te, co nie? No, do kary. No. Jest tu parę właśnie takich stoisk obok siebie. Fajne takie, no. Znaczy, no fajne jak się, wiecie, jak się tu mieszka i można używać, no. Czy kupić, wziąć ze sobą, to dużo miejsca zajmuje i ciężkie.
Zaczynamy trening. Siłownia naprawdę dobrze wygląda. Wszystko co musi być, że będzie fajnie. Powiem wam, że bardzo mi się podoba intensywność, jaką tutaj robimy z treningami, bo ćwiczymy praktycznie codziennie. Jeden dzień przerwy dopiero mieliśmy. Bardzo dobrze to robi. Trening za nami. Dzisiaj naprawdę mocno poszło. Była klatka, były plecy, był brzuch. To już na koniec. Bardzo, bardzo dobrze. Stówka poszła 6 razy. Nie jest źle. Normalnie, jak jestem w normalnym treningu, to tak 10 razy stówkę wypcham. Ale 6 jak na takie, że dopiero praktycznie teraz zaczynam, to jest bardzo dobrze. Więc jesteśmy w centrum. Wyligamy. Idziemy szukać czegoś do jedzenia. I ruszamy na fajną sprawę, ale to wam pokażę, jak już tam dojedziemy. Siema. Właśnie dojechaliśmy do miejsca, gdzie człowiek tutaj pokaże nam fajne węże. Jakie to będą dokładnie, zobaczycie później. Tak naprawdę udało nam się fartem, bo jeszcze nie jest to tutaj całkiem otwarte. Dopiero ma być od grudnia, ale udało nam się dogadać i ktoś nas zabiera. Po prostu przyjechaliśmy w jedno miejsce, ale zabierają nas jeszcze w inne miejsce, gdzie będziemy mogli sobie pooglądać. I dobra, trochę więcej o tym usłyszycie już od chłopaka, który tutaj właśnie nam to będzie załatwiał i pokazywał. Okay, bro, can you tell me something about how you catching the snake? Because every snake in the place where we're going is from Sri Lanka, yeah? Yeah. 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 Cobra catching the tail. Yeah. Okay. It is head is very heavy. Very heavy. You know. Yeah. Yeah. This technique is catch to tail. It not coming to up. Ah. Not coming to up. Okay. This technique. Yeah, like this. Okay. Yeah. Yeah. The only snake catching head. Yeah. Yeah. Okay. Only cobra you can catch like on the end of the on the tail. On the tail. Yeah. On the tail. Yeah. Nice. Yeah. It head is very heavy. Very heavy. Yeah. Yeah. Not coming up. Yeah. And when you Okay. catching, they cannot beat you. Yeah. Sorry. When you're catching the cobra, Yeah. like this, Yeah. they cannot beat. Yeah. Bite you, Yeah. It can. But can? these techniques Yeah. not coming up and. Just you go know. to the back and Yeah, put the back and Yeah. in this place. Which one here is the most dangerous? Snake in Sri Lanka, Yes. that's a black mamba. Black mamba. Yeah. Very dangerous snake in Sri Lanka. It bite 25 hours. When they beat, how many minutes you have to go into hospital? Or this is Yeah, black mamba bite. Yeah. Yeah, 25 minutes within. 25 minutes. Yeah. It's Okay. very Okay. poisonous snake. Very good. Yeah, cobra bite 2 hours within 2 2 hours. hours. Hospital, not problem. Yeah, Okay. Okay. cobra bite first kidney failure and Uh-huh. secondary damage heart. Oh yeah. Yeah, but still you have like 2 hours time to Yeah. just go into hospital Yeah, and yeah. depends also what kind of bite. Salt bite sometimes no poison, just bite. Yeah, it's not, Sorry? not always giving poison. Just sometimes. All time giving poison. every time. Every time. Every Yeah, time. every time. Did you have it? Any problem with the snake? Me? Yeah. So many times. So many times. Not cobra bitten. Yeah. But other snake. How many times you was in hospital? Not in hospital. Ah, My never. father is Ayurvedic doctor. Ah, okay. Yeah, he treat snake bite patient. Yeah. Yeah. Okay, you're lucky. Herbal medicine. Yes, yes, yes. Yeah. Okay, nice. Wow. And the piton? Yeah. How big piton do you have In here? Sri Lanka, Yeah. How many meters they have? 15 feet. 15 feet. 15 feet. 15 feet. 5 meter. 5 meters, yeah. 5 meter. Yeah. 5 meters. Okay, that's Yeah. big. It's a- And we can in the place where we're going now, we can watch it. They will be have, yeah, as well. Yeah. How many snakes they have there? Sri Lanka. No, here in the place where we're going. I don't know. It's This I have one year later. Yeah. I have 30 30 snakes, 30 yeah? snake. Oh, there's lots of. Nice. And many people just coming here in the normal time. Many people coming to see the snake. Yeah, Every yeah. day. Every day, yeah? every day, yeah. Busy, yeah. Yeah, busy. Okej. Teraz jeszcze się dowiedzieliśmy parę rzeczy, ale to już wam powiem po polsku po prostu. To jest biznes rodzinny. Dziadek, ojciec, teraz on. Każdy tutaj prowadzi, każdy to cały czas prowadził ten biznes z wężami. Pytałem się go, czy się boi tych węży. Mówi, że nie, że dla niego to jest normalne. No, dużo razy go ugryzły, no ale co, normalna sprawa. Bo zawsze tam miał, wiecie, zaszczyki, że mu
Nie wiem jak się nazywa to, co podałem, jak... Surowica, ale Surowica, on powiedział, no. że używa naturalnych rzeczy. A, oni używają naturalnych rzeczy. No to jest też dobre. I jeszcze sprawa wygląda tu tak, że oni jak złapią jakiegoś węża, to po 2-3 miesiącach wąż jest z powrotem wypuszczany do dżungli i łapią innego. Że nie tak, że cały czas po prostu one tu są. One po prostu, nie wiem, jak mogę powiedzieć, że mają zapewnić trochę rozrywki ludziom i później są wypuszczane na wolność. No są pokazywane Nie po prostu, giną żeby tutaj, też po prostu ze nie względu giną. Na wiedzę, tak? Żeby No. ludzie wiedzieli jakie węże, jak to No, wygląda i tak no właśnie. dalej. Tak Dlatego- jak zoo, że po prostu edukacyjnie trochę, tak? No tak, dlatego ja wam dzisiaj wszystko pokażę. No, I'm not coming. Patrz. Don't try coming. I'm not afraid. I like snakes, but Don't try, you are, take a seat. Patrz, jaka kobra. I can move a little bit. Patrzcie, jaka ładna. Czy ładna jak ładna, no. Ładna i niebezpieczna. king cobra. It's king? No, it's a white cobra. White Sri cobra. King cobra is not Sri Lanka, India. It's Indian, yeah. Very poison. This one, how dangerous is it? It's a bite is 5-6 hour delay deadly, very poison. 5 hours. Oh, I okay. have medicine. This is a Sri Lankan 3-color cobra. Black How many brown. times they beat you? How many times they beat you? I am a 3 times. 3 times cobra, It's yeah? the last time 2 years ago. 2 years. Oh, finger. Wow. Widzieliście, ugryzła go ostatni raz 2 lata temu Coming. i stracił palca. Very nice. Very nice, yeah, look Come na... here, sir. No. No. Okej, I going. Dobra, From backside it's like... idę bliżej. Backside the tree. Patrzcie, stoi nieruchomo normalnie. No zazwyczaj tak. O, patrzcie. It's not tam... This is okay? Yeah. No problem. This one? O, ale... No, ale ją słychać. Very loud sound. It's a living Sri Lanka is a rice field. In the rice? Rice field, jungle, rainforest. Na polach ryżu tutaj mieszkają. Żyją. Ej, ten gościu jest dobry, on nas sam zostawił z tym wężem. Tam jest, co gdzieś poszedł. Mówi, spoko, możecie podejść bliżej. To na pewno. Take a seat. Take a seat. Better sit. Better seat? No. No afraid, sir. I'm not afraid. It's that close. I'm not afraid, but no. Billy patrzy na ciebie teraz. O. Ej, powiem wam, że naprawdę byłem wydygany, jak patrzyłem się na niego. Tak oko w oko. Nie chciałem takiego spotkać normalnie. Znaczy takiej kobry. On jest szalony normalnie. Be careful. I zero przejęcia. Właśnie. Ja, tak głośno oddycha. Nawet widać, jak jej to tam pracuje wszystko. No. I zaznaczam, że one tutaj wszystkie mają normalnie truciznę. They have poison, no, yeah? They have. Poison. Yeah. His bite 1 hour later is affect kidney, sir. Second effect heart. Yes. It's a heart effect is a very problem. No, to robi wszystko z takim, bez przejęcia kompletnie. Opowiada sobie, stoi koło niego. Wcześniej sobie SMS-y czytał. Jakby nigdy nic. A przed chwilą pokazywał, że 2 lata temu jak go gryzła, stracił palec. Powiem wam tak, no. Mało czego się boję. Ale jak patrzyłem w oczy tej kobrze, to się bałem. Tym bardziej wiecie, jak w niektórych miejscach mają usunięty jad, a tutaj nie mają. Sometimes bite not poison. They bite, yeah? Python? Python, no. Wow, how many meters they have? 3 meters? 2 meters. 2 meters.
Now it's a very live. No, it's I am is a dead. Pan mówi, że taki sobie zje całego kurczaka. Ten jest mały, bo ten ma 2 metry, ale mówi, że miał teraz wcześniej takiego, co miał 5 metrów, ale musiał go wypuścić, przez to, co się dzieje teraz, że rodziny przyjeżdżają i go wypuścił i ten jest nowy tutaj. Not poison. What's this? Trinket snake. Think at this. Not bite, not poison. Oh, Yeah, this size I saw a lot. I can take one? Yeah. I take hand 3 snake. No problem. 3 snake? Yeah. Okay, put it. Okay. Okay. Wow. Not bite, sure. No, te to są chyba takie jak zaskrońce w Polsce. No skręci też gryzą? Hello. What's the name of this? Trinket snake. Jakie tam This is Sri zmężamy? Lankan, sir. Whole family, 72 family snake. This 7 family, very poison. O, skoczę. O, let's go. Tak nie jestem pewien, czy one nie gryzą, ale... Dobrze to słyszycie? Jak to łaskocze. Dobra, z tymi 3 było nawet zabawnie, bo tak miziały fajnie, okej. Ale powiem tak, kobry bym w życiu tak nie wziął. Jak stoicie... Oh, very nice one. This one earthy snake, not poison, not bite. Beautiful. What's this? This is living to under the ground. Oh, in the ground? Earthy snake. This is very beautiful. Oh, yeah. I saw this one. I'm not sure I don't want this. No, no, no. But I saw some To jest ta czarna mamba? Black mamba? very No, small. no. Earthy snake. Ale spokojny jest bardzo. The ground. Yeah, under the ground. This one is very poison. It's really danger. Yeah, yeah. My friend is Yeah, really yeah. brave. Tak, jestem zaklinaczem węży. Zaraz zacznie tańczyć. Yes. It's eating chicken eggs, Chicken, Yeah. chicken eggs. small birds. But they have poison? No. No. No poison. Ciekawe jak zabijają. Nie, one jedzą tylko jajka kurze. Dobra. Teraz jest z tej samej rodziny, tylko ten jest czarny. Tamten był taki ładny piaskowy, ten ma inny kolor. Ładny. Filip źle pojechał i teraz idziemy taką trasą. Filip tyle tu mieszka i dalej nie wie jak ma iść. To jest taki skrót, że mamy 8 km dłużej niż normalnie. Z drogi! Mućki. Filip mówi, że w takich rzekach normalnie występują krokodyle. Mówi, że kiedyś nawet widział. Będąc na Sri Lance nie polecam No. zbliżać się do żadnych zbiorników wodnych No. oprócz oceanu. A, słyszeliście, albo i może i nie. Pojedziecie na Sri Lance, nie poleca rzek, ani żadnych zbiorników wodnych, tylko ocean. Jak Wam się podobał odcinek? Myślę, że całkiem spoko wyszedł. Oko w oko z kobrą. Powiem Wam, że naprawdę po pierwsze, ten gościu szalony, niesamowicie szalony. Tym bardziej jak mówię, że 3 razy go już w życiu ugryzła i 3 razy go ratowali. Raz palca mu ucięli. Drugi raz, nie drugi raz, tylko druga sprawa. Naprawdę byłem wydygany, przyznam szczerze. Jak ona się tak napięła, zaczęła syczeć. O, coś mocnego. Ale fajnie było to przeżyć. Bo jeszcze jest to, że ta kobra normalnie miała jad. Oni tutaj nie wysysają tego jadu z niej, co mnie bardzo dziwi, bo w większości miejsc na świecie tak robią. Ale nie na Sri Lance. No, tutaj luzik. Tutaj się nic nie stanie. Ugryzie, to się nic nie stanie. Wiadomo, trzeba szybko tylko jechać do szpitala. No, dobra, to by było na tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zapraszam jutro na odcinek, będzie naprawdę bardzo, bardzo mocny. Pozdrawiam serdecznie, na razie, zostawcie subskrypcję.